Całe jego życie to była po prostu niekończąca się historia niemożliwych wydarzeń. Podają midrasze, że kiedy się urodził, to jego ojciec musiał go schować w jakiejś grocie skalnej, bo chcieli go zabić i tam przez 14 lat swojego życia wychowywał się razem z aniołem Gabrielem, który go podobno karmił mlekiem ze swojego małego palca, aż do 14 roku życia. Potem, kiedy chcieli go wrzucić do pieca za to, że był wyznawcą jedynego Boga i nawet podobno przyszedł szatan, żeby go katapultą wrzucić do pieca, to Pan Bóg posłał swoich aniołów, żeby go uratować i z tego pieca zrobił jakiś przedziwny ogród. Potem im dalej w życie, tym bardziej Pan Bóg mu udowadniał, niemożliwe jest możliwe. Pozwolił mu odejść z domu, nauczył go, jak się uwolnić od swojego ojca tyrana, a potem, kiedy już miał tyle lat, że nigdy by sobie nie wyobrażał, że może mieć syna i kiedy jego żona miała tyle lat, że w najśmielszych swoich marzeniach nie mogła przypuszczać, że to się stanie, to urodził im się syn. Oczywiście chodzi o Abrahama, ojca naszej wiary. Człowiek, który miał się stać protoplastą, pierwszym wierzącym, który chodził po tej ziemi, pierwszym prawdziwie wierzącym, z którego wszyscy wyszliśmy, to Pan Bóg go tej wiary nauczył pasmem niemożliwych wydarzeń. Całe życie go przekonywał, niemożliwe jest możliwe. Jeśli mamy być ludźmi wierzącymi, to trzeba by przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być wierzącym. Dla mnie to nie oznacza, że człowiek przyjmuje bez, wahania i bez krytyki wszystkich prawd wiary, że o wszystkim wszystko wie, że nie ma wątpliwości, że nic nie budzi w nim jakiegoś takiego powątpiewania. Nie. Dla mnie człowiek wiary to jest człowiek, który wierzy w to, że niemożliwe się może stać. To jest taki człowiek, który widzi, że się nie da, że po ludzku wszystko mówi niemożliwe, a nagle się dzieje. To jest taki człowiek, który w tych momentach, kiedy jest przekonany, że nic się nie da zmienić, nie da się zrobić, nie da się naprawić, to on wzbudza w sobie takie przekonanie, ja rzeczywiście może nie potrafię, ale Ty, Boże, potrafisz. Dlatego, że Ty jesteś Panem rzeczy niemożliwych. Dla mnie człowiek wierzący to jest człowiek, który wierzy w niemożliwe. Jakby patrzeć na historię Abrahama i Sary, która jest niepłodna i jest niemożliwe, żeby w tym wieku i to jeszcze w dodatku jako niepłodna urodziła cokolwiek, zastanawiam się, w co ja jestem niepłodny, czego ja nie jestem w stanie urodzić sam z siebie, bez jakiegoś cudu. I nagle lista jest pełna. Nie potrafię kochać, nie potrafię być cierpliwy, nie potrafię czekać, nie potrafię ufać, nie potrafię mieć nadziei, że to, co się dzieje, jest dobre. No i co wtedy? Ogromną pomocą dla mnie jest moja rodzina, moja żona, moje dzieci, ale też wspólnota, w której jesteśmy od 20 prawie lat, gdzie mogę doświadczać tego, że zaczynam być płodny, że po latach niemożności o własnych siłach kochania drugiego, ani nawet akceptowania siebie samego takim, jakim jestem, nagle pojawia się malutko i więcej tej miłości do drugiego, usprawiedliwienia do drugiego, że ten drugi wcale nie jest taki, jak myślałem. I też pojawia się coś takiego jak odwaga spojrzenia na swoje życie, tak jakie ono naprawdę jest, nie? Bo jak ja sobie myślę coś o sobie, a jaka jest prawda o mnie, co często mi mówią znajomi, przyjaciele w pracy szczególnie, albo żona, albo nawet dzieci mówią prawdę, to jest przepaść o moim wyobrażeniu o tym, co oni mówią. I pojawia się możliwość akceptowania tego. Pamiętam, jak mi było trudno, kiedy podczas poważnej rozmowy z moimi dziećmi, wtedy najmłodszy syn Urban miał 6 lat, 7 lat i słuchaliśmy Wilki 2 i pytam go, no i co, Urbanek, myślisz o tych wilkach, nie? Widziałeś gdzieś w życiu złego i dobrego wilka? I on mi powiedział taką rzecz, która po ludzku by była niemożliwa do zaakceptowania. Mówi, tak, tato, widziałem. Ty jesteś ten, który dokarmia złego wilka, a Hans to jest ten, co dokarmia dobrego wilka.
załamka totalna. Mówię, Boże, własne dziecko mi takie rzeczy mówi. No i nie wyprowadzałem go z błędu, że źle zrozumiał. Może on bardzo dobrze zrozumiał tę piosenkę, ale to mnie skłoniło do refleksji i niemożliwe, żeby ten synek się pomylił, skoro tak mnie widzi. Czas się nawrócić, czas dla mnie się zacząć nawracać poważnie, żeby mój syn kiedyś mógł powiedzieć: tato, dobry wilk w tobie wygrał. Myślę, że zły wilk, ten wilk, który nas oszukuje, mówiąc nam niemożliwe, on zawsze tą niemożliwość próbuje jakby w dwóch kierunkach nam wtłoczyć. Zazwyczaj nam mówi niemożliwe, żeby się zrealizowało to, czego najbardziej pragniemy. Bardzo możliwe, że masz przed sobą takie rzeczy, o których marzysz, których pragniesz, które chcesz zrobić i ciągle się nie odważasz, dlatego że się boisz, bo sobie mówisz niemożliwe. Nie potrafię, to jest za trudne, mam niesprzyjające warunki, no cokolwiek innego. Nie wierz temu wilkowi, który ci ciągle powtarza się nie da. Da się. Nie dlatego, że ty potrafisz, tylko dlatego, że jest dobry wilk. A dobry wilk, jak mówi Ewangelia, jest Panem rzeczy niemożliwych. I co jest u ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe. Drugi kierunek jest taki, że On nam bardzo często wmawia już odnośnie nas samych, że niemożliwe jest, żebyśmy się powydobywali z tego zła, w którym jesteśmy. Że człowiek się wkręca w takie sytuacje, w takie historie, w takie grzechy, w takie nałogi, w takie kajdany, że w pewnym momencie po prostu wierzy temu podszeptowi, który mówi: niemożliwe, żebyś wychylił głowę wreszcie ponad wodę, niemożliwe, żeby się dało żyć, niemożliwe, żebyś się uwolnił od tego zła. Możliwe. Jest dobry wilk, który jest Panem rzeczy niemożliwych. Bardzo Cię dzisiaj proszę, usiądź dzisiaj ze wszystkimi tymi sprawami w Tobie, które nazywasz niemożliwymi. Poproś dobrego wilka, pokaż mi, że jesteś Panem rzeczy niemożliwych.